Dandadan. Tak się nazywa anime wyprodukowane przez Science Saru w 2024 roku. Stało się to ogromnym hitem, każdy to kochał, a jak się skończyło, to każdy czekał na sezon drugi, ze względu na to, że wyszedł już sezon drugi. Ocenię go i powiem, co myślę, czy jest fajny, czy ludzie glejzowali. Dziewczyna zrywa ze swoim chłopakiem, bo nie chciał iść z nią na randkę, bo ona musi płacić, więc się pobili i zerwali. Chodząc korytarzem, zauważyła nerdzika czytającego swoje gazety o kosmitach, więc postanowiła, że go obroni. Nerdzik mówi, że kosmity są prawdziwe, a dziewczyna, ta z początku, myśli, że duchy są prawdziwe. Poszli w miejsca, gdzie jest wysoka szansa na spotkanie obu grup, w których wierzą, oba są prawdziwe. Momo Ayase, tak się nazywa, została porwana przez kosmitów, a nerd opętany przez turbobabcię. Podczas tej dziwnej sceny, co każdy się brzydził oglądać, to dzwoni telefon, kosmita odbiera i dostał, uwierzcie mi, dostał mocno przez opętanego nerda. Momo i opętany pokonali złych i wyszli. Okazało się, że to statek kosmiczny, który wybuchł. Nerd się nazywa Ten, znaczy Ken Takakura. Momo nie wierzy, bo jej ex wyglądał jak ten aktor i nazywa go Oukarun. Wracają do domu. Okazało się, że Ken nie może wejść, bo jest opętany i się pali. Momo z jej mocą wrzuca go do wody i zdejmuje talizman, by wszedł. Po kilkudziesięciominutowej gadce na górze okazało się, że przez talizman opętano dom. No to Ken pierwszy raz użył swojej mocy od turbobabci, nawalił. Oboje zmęczeni opadają na ziemię, Oukarun wstaje opętany i próbuje kchnąć Momo. Gdy Momo wraca do domu, okazało się, że chłopaczka zamknięto, a babcia Seiko świadoma wrzuciła go tam. Wyszli, coś tam robią se, Oukarun ma samą moc turbobabci, a świadomość wyszła na manekineko, nie ma jaj. Tymczasem dziewczyna różowowłosa znajduje jego złote jajo i myśli, że ona jest wybrana. Ona ma ego wybite poza tą ziemię. Widzi, jak Momo używa mocy i spotyka ją z Oukarunem. Używa krzyża, bo myśli, że jest jakimś demonem. No to jest taki prawdziwy potwór. Pokonują go. Eira dołącza do nich, oddaje jajo i Oukarun ma tylko jedno jajo. Kilka dni później oboje utknęli w szkole, pokonali potwora i szkoła ich wyśmiewa, bo biegają. Spotykają jakiegoś typa i pomagają mu chyba. Kilka odcinków później przychodzi do nich Gigi, przyjaciel Momo z dzieciństwa, w sprawie, że jego dom został opętany, więc idą do jego domu. Momo poszła do gorącego źródła, gdzie spotkała dziwnych panów, ledwo ich pokonała, ale pokonała. Turbobabcia była razem z nią. Po drodze poszła znaleźć Tsuchinoko i taki typo, co robił challenge 24 godzin, staje na głowie, pokazuje, że Tsuchinoko nie istnieje. W domu Gigiego czekają na Momo. Okazało się, że to rodzina Kito. Po gadce Momo wraca i nie udało jej się pokonać w pełni rodziny. Wlecieli do dziury i prawie Momo oraz Oukarun się knęli, bo byli pod wpływem węża. Chwilę później Gigi został pod wpływem Evil Eye. To yokai, który spędził lata uwięziony w domu ofiarnym Tsuchinoko. Po opętaniu Gigiego złe oko postawiło sobie za cel zabicie wszystkich napotkanych ludzi. Od małego nie mogło nigdzie iść, ale Gigi został zmanipulowany i został opętany. Co dalej? Nie wiem, bo już jest drugi odcinek drugiego sezonu, jak robię ten scenariusz. I mówię wam, mimo tych dziwnych scen, jest pik.